Światło i ciemności to w istocie historia wszystkiego, co wiemy o wszechświecie i wszystkiego, czego wciąż o nim nie wiemy. Światło jest tak organiczną, integralną częścią mechanizmu, w jaki postrzegamy świat wokół, że traktujemy je jako coś oczywistego. Ale przez większość historii naszego gatunku ludzkość po zmroku była na łasce ciemności nocy. Dopiero z biegiem czasu oświetliła domostwa, ulice i miasta. Światło to życie, ale również życie to światło, choć nieco inaczej niż powszechnie rozumiane przez fizyków i chemików. Biofotonika to dziedzina nauki, która zajmuje się badaniem emisji światła przez żywe organizmy. Według teorii biofotonicznej każda komórka w organizmie emituje bardzo słabe światło o charakterystycznym widmie, tzw. biofotony. Ta energia świetlna może wpłynąć na procesy metaboliczne i regeneracyjne, co prowadzi do idei fototerapii, czyli leczenia światłem. Światło towarzyszyło ludzkości od wieków. Helioterapia znana była zarówno w leczeniu np. chorób skór, czy też poprawy nastroju. Światło może być wykorzystywane z powodzeniem w diagnostyce stanów patologicznych komórkowych czy tkankowych, zarówno przez obrazowanie takich zmienionych chorobowo miejsc, jak i następnie możemy wykorzystywać światło w leczeniu, na przykład z wykorzystaniem fotouczulaczy, czyli cząsteczek odpowiadających na reakcję ze światłem, produkcją tlenu singletowego. Tak stworzony układ składający się z tlenu, fotouczulacza i światła może skutecznie zarówno zabijać komórki nowotworowe, jak i na przykład być stosowany w terapii antybakteryjnej, czyli zabijać też bakterie. Prace nad terapią fotodynamiczną, które realizujemy we współpracy z profesor Katarzyną Marczyszą z Politechniki, w tym wypadku mamy takie działanie bardzo interdyscyplinarne. Kluczowym elementem jest ten związek chemiczny, który musi być dość specjalny. Tutaj też oczywiście potrzebne są odpowiednie warunki fizyczne, także mamy tutaj połączenie chemii, fizyki, biologii, aby rozwiązać problem medyczny. Do zwalczania bakterii używamy fotouczulacza, czyli środka chemicznego. Ten związek chemiczny będzie generował wolne związki tlenowe i te reaktywne formy tlenu zabijają bakterie, hamują ich wzrost i uniemożliwiają rozwój zakażenia. W ten sposób jesteśmy w stanie zwalczać wszystkie bakterie, niezależnie od tego, czy są one antybiotykooporne, czy nie. W tej chwili pracujemy nad zbadaniem, jak reagują poszczególne szczepy bakteryjne na tą terapię, po to, żeby w następnym kroku spróbować przenieść to już do badań na organizmach, wstępnych badań na ludziach, przenieść to już do warunków szpitalnych, żeby zobaczyć, jak to w praktyce może wyglądać. W naszym zespole staramy się z wykorzystaniem światła obrazować pierwsze etapy demielinizacji, czyli zaburzenia w strukturze mielinowej, takiej otaczającej nerwy. W swoich badaniach skupionych nad motoczkami mielinowymi, które zanikają w takich chorobach jak na przykład stwardnienie rozsiane, staramy się zobrazować mielinę. Stwardnienie rozsiane jest jedną z głównych przyczyn braku mobilności u osób dorosłych, niezwiązanych z wypadkami komunikacyjnymi. Uważane jest za jedną z tych tajemniczych chorób autoimmunologicznych i jej leczenie zwykle jest objawowe, czyli staramy się zapobiec skutkom
dość drastycznym w postaci na przykład braku ruchliwości pacjentów czy problemów z widzeniem. Mielina to otoczka tłuszczowa znajdująca się na aksonach, czyli na części nerwów znajdujących się w mózgu. Odpowiedzialna jest za sprawne przesyłanie impulsów nerwowych pomiędzy komórkami nerwowymi. Staramy się w swych badaniach zobrazować takie stany patologiczne, kiedy dochodzi do zaniku mieliny na aksonie, oraz w przyszłości myślimy też o ewentualnym powstrzymaniu tych procesów z wykorzystaniem światła. W starożytnych mitologiach słońce było uważane za bóstwo potężnej mocy i wpływie na losy ludzi. W mitologii egipskiej Ra, bóg słońca, przemierzał niebo w swojej łodzi, która symbolizowała różne fazy dnia. W mitologii greckiej Helios, personifikacja słońca, miał swój rydwan zaprzężony w 4 ogniste konie, którymi mknął po nieboskłonie. Pitagoras około 500 lat przed naszą erą, podobnie jak sam Platon, uważał, że wzrok opiera się na widzialnych promieniach emanowanych przez oko, czyli wychodzących z oka i uderzających w obiekty. To w oczach ludzkich miał powstawać strumień wizualny, który wychodzi z oka w postaci promieni, a następnie dociera do przedmiotu, który jest widziany. Zapewne jednak kluczowe jest odkrycie Euklidesa, około 300 lat przed naszą erą. To zresztą najstarsza zachowana praca z optyki. Euklides zauważył jedną rzecz, dziś dla nas zupełnie oczywistą. Przedmioty dalsze wydają nam się mniejsze. Inaczej mówiąc, małe przedmioty blisko nas dają duży obraz na siatkówce oka. Euklides odkrył w ten sposób fundamentalną cechę światła. Rozchodzi się ono po liniach prostych. To początek naukowego rozumienia jego fenomenu. Ludzkie zmysły, wykształcone na drodze milionów lat ewolucji, pozwalają nam na odbiór tkanki rzeczywistości fizycznej tylko wybiórczo. Bez takiej selektywnej percepcji nie moglibyśmy zresztą przetrwać. Pamiętajmy, że zakres fal widzialnych od około 0,4 do 0,7 mikrometra, które zbawiennie przekształcamy w mózgu, to tylko wąski przedział, limitowany zakres bodźców wzrokowych na tle niebywale szerokiego, rozpiętego widma fal elektromagnetycznych. Zakres fal elektromagnetycznych to zapierające dech w piersiach 30 rzędów wielkości. Od najkrótszego promieniowania gamma, reakcje jądrowe, wybuchy supernowych, czarne dziury, przez promieniowanie rentgena, zdjęcia rentgenowskie kości, przez ultrafiolet, a dalej światło widzialne, potem fale podczerwone, mikrofale, wreszcie fale radiowe w radioteleskopach, które odkryły wiele tajemnic kosmosu. Oddziaływanie światła widzialnego na nasze oczy to jedno z najciekawszych zagadnień współczesnej nauki. Widzenie to jest jeden z najważniejszych zmysłów. Proces widzenia jest dosyć skomplikowany. Oko ludzkie jest tylko narzędziem, które przekształca falę elektromagnetyczną w sygnał elektryczny, a widzimy za pomocą mózgu. Ten proces jest na tyle skomplikowany, że nie udało się człowiekowi jeszcze stworzyć implant, który by przywrócił niewidomemu wzrok. Światło wykorzystujemy w badaniach oka, gdy obserwujemy oko w powiększeniu w tak zwanym biomikroskopie. Za pomocą fali światła możemy spojrzeć głęboko w oko, więc zobaczyć, co jest na dnie oka. Za pomocą różnej szerokości szczeliny światła możemy sprawdzić, czy nie ma patologii w rogówce, jakichś ośrodków zapalnych. Najnowocześniejszą właściwie metodą obrazowania oka jest optyczna koherentna tomografia, czyli OCT. Za pomocą tej techniki możemy zobrazować przekrój oka. Za pomocą światła możemy korygować wzrok, czyli modelować rogówkę, zmieniać jej kształt. Możemy też leczyć patologiczne uwypuklenie rogówki, czyli tak zwany stożek rogówki. Możemy też nacinać pewne struktury oka, żeby na przykład udrożnić odpływ cieczy, która w oku jest i zwiększa ciśnienie wewnątrzgałkowe, co powoduje patologię taką jak jaskra.
Możemy też pobudzać działanie tkanek oka do lepszego funkcjonowania, jak na przykład w starczym zwyrodnieniu plamki żółtej. Pierwszym elementem oka, na który pada światło, jest rogówka. I rogówka ma największą moc łapiącą, więc największą ma rolę tutaj w tworzeniu ostrego obrazu. Z optycznego punktu widzenia bardzo ważną rolę odgrywa też film łzowy na rogówce, ponieważ nabłonek rogówki jest nierówny, więc rozpraszałby światło i film łzowy ma za zadanie stworzyć optycznie gładką powierzchnię na rogówce. I w lampie szczelinowej, czyli w takim podstawowym biomikroskopie, sprzęcie okulistycznym, możemy zmierzyć czas przerwania filmu łzowego, czyli mieści się w normach, bądź też możemy zobrazować film łzowy, na przykład analizując rzutowany wzór, który też jest świetlny. Jeżeli film łzowy jest niestabilny, jeżeli wysycha, gdy mamy otwarte oko, to zaczynamy widzieć też niewyraźnie. Obraz się siatkówkowy rozmazuje, więc ważne jest, żeby ten film łzowy był jak najlepszej jakości. Człowiekiem, który jako jeden z pierwszych świadomie zagiął i skupił światło jeszcze bardziej niż oko ludzkie, był Galileo Galilei w zbudowanym przez siebie teleskopie. Zrobił to, aby badać przyrodę. W tym celu odpowiednio złożył 2 soczewki w tubusie, osiągając około 8-krotne powiększenie. Kiedy zademonstrował swój wynalazek możnowładcom na kościelnej dzwonnicy w Wenecji, wywołał ogromny szok. Republika Wenecka mogła dostrzec statki wroga 2 godziny wcześniej niż gołym okiem. Po podarowaniu wynalazku weneckiemu Dodży otrzymał wsparcie finansowe na badania astronomiczne, które w pewien sposób zapoczątkowały rewolucję naukową naszego gatunku. Astronomowie i astrofizycy mogą tylko patrzeć, a ile zdołali odkryć. Pionierem nowożytnej optyki był m.in. Johannes Kepler, który w XVII wieku sformułował zasady obrazowania w układzie soczewek. Wyjaśnił, dlaczego obraz widziany przez oko jest odwrócony. Tak krótko widzą noworodki i niemowlęta do 6 czy 7 miesiąca życia. Wkrótce potem, w latach 60. XVII wieku, Robert Hooke, nazywany angielskim Leonardo da Vinci, geniusz, fizyk i wynalazca, udoskonala mikroskop i bada świat mikro, w tym owady i inne małe organizmy. Na przykład złożone oko i odnóża muchy. Odkrycie tego ukrytego przed ludzkimi oczami i świadomością świata musiało być jeszcze większą sensacją niż luneta Galileusza. W końcu gwiazdy było wcześniej widać. Swoje odkrycia publikuje w znanej książce Mikrografia. Szkic pchły wielkości kota na złożonej stronie w tym dziele do dziś robi wielkie wrażenie. Nie ustępuje detalom spod mikroskopu elektronowego. Powstaje pytanie, czy istnieje możliwość sięgnięcia głębiej w otchłań materii? Czy można tak dotknąć szczegóły mikroświata bez światła? Patrzeć dalej niż pozwala na to światło, ba, dalej niż pozwalają nawet najkrótsze fale elektromagnetyczne. Podglądanie mikrokosmosu to budzi wiele ciekawości z tego powodu, że cały czas podróżujemy po tym mikro i nanoświecie, szukając różnych nowych zjawisk. Mikroskop świetlny pozwala obserwować ten świat tylko do pewnych granic. Często musimy poszukać właściwości tych struktur, które widzimy w mikroskopie optycznym z większą rozdzielczością. Innymi słowy, trzeba te zjawiska drobniej zobaczyć. Cała rzecz polega na tym, aby próbować wykorzystywać również nadzwyczajne właściwości mikroskopów świetlnych, bo to jest stosunkowo, nazwijmy w cudzysłowie, prosty przyrząd, otwierający bardzo dużo możliwości, pozwalający zorientować się, gdzie jesteśmy. I w następnej kolejności innymi technologiami możemy próbować zaglądać jeszcze niżej. Tam szukać nie tylko szczegółów kształtu, na przykład struktury, ale również jej właściwości fizycznych czy chemicznych. I to jest rzecz nadzwyczaj interesująca. Zasadnicza idea mikroskopu sił atomowych jest
przeniesieniem dawnej idei starego patefonu. Tamto ogromne ramię zastąpione jest bardzo małą mikrodźwigienką, mikromechaniczną, zakończoną bardzo ostrym ostrzem. I za pomocą tego małego ostrza, atomowego ostrza, jesteśmy w stanie oceniać albo strukturę chemiczną tego układu, który widzimy, albo jego właściwości elektryczne, albo możemy popatrzeć i poszukać temperatury takiej struktury, lub też właściwości optyczne. Mikroskopia sił atomowych jest właśnie jedną z takich technik, która doskonale może być łączona z mikroskopią świetlną, mikroskopią elektronową. W skaningowej mikroskopii elektronowej tym czynnikiem, który próbkuje, który ogląda nanostrukturę, jest wiązka elektronowa, czyli uporządkowany strumyk elektronów wpadających na powierzchnię. W zależności od tego, jaka jest odpowiedź tej powierzchni na uderzenia tego strumyka, możemy wnioskować również i o właściwościach tej struktury. Podobnie jak w wypadku robotów chirurgicznych, robotu chirurgicznego Da Vinci, kiedy lekarz za pomocą odpowiednich manipulatorów jest w stanie operować w organizmie, tak i tutaj za pomocą odpowiednich nanomanipulatorów próbujemy w ten mikro i nanoświat zajrzeć, ale nie tylko zajrzeć, ale go również w jakiś sposób zmodyfikować. Światło może być używane jako czynnik aktywujący strukturę. Światło padając na powierzchnię jest w stanie wzbudzić jej różne odpowiedzi i w następnej kolejności za pomocą tej mikro i nanodźwigni jesteśmy w stanie te odpowiedzi zidentyfikować. Można pokusić się o pewien eksperyment umysłowy i powiedzieć rzecz następującą. Co by było, gdyby nam się udało zbudować wielki żagiel dla satelity i w następnej kolejności kierować na niego w odpowiedni sposób promieniowanie ze Słońca. Już to są strumienie fotonów, które będą musiały taki żagiel napędzić. No i tutaj to przejście z mikro do nanoświata jest chyba bardzo i ciekawe, i możliwe, i widoczne. Jeśli cofnąć się o przeszło 300 lat, trafimy na inny ważny w historii moment, decydujący o naszym postrzeganiu światła i jego właściwości. Isaac Newton, jako fizyk, był m.in. zapalonym badaczem światła. Za pomocą zakupionego na targu pryzmatu dokonał na strychu swojego domu w Woolsthorpe przełomowego odkrycia. Rozszczepił światło białe na kolory tęczy. Do jego czasów sądzono, że światło białe, pochodzące wprost od Boga, jest pełnią, pewną pierwotną całością. W efekcie eksperymentu Newton wprowadził po raz pierwszy pojęcie spektrum światła, które pozwoliło później, w wieku XIX, na badanie składu chemicznego odległych gwiazd i galaktyk. Thomas Young, jeszcze jeden geniusz, ostatni człowiek, który wiedział wszystko, jak brzmi tytuł jego biografii. Był brytyjskim naukowcem z XIX wieku, który przyczynił się do rewolucyjnych odkryć w dziedzinie fizyki, chemii, medycyny, a nawet językoznawstwa. Największym jednak osiągnięciem Thomasa Younga było eksperymentalne potwierdzenie teorii falowej światła oraz, po raz pierwszy w historii, pomiar długości fali świetlnej. Eksperyment, określany jako najpiękniejsze doświadczenie w historii fizyki, jest bardzo prosty i polega na przepuszczeniu światła przez dwie równoległe szczeliny, znajdujące się blisko siebie. Światło pada na znajdujący się za szczelinami ekran. Zamiast oczekiwanych dwóch pasków światła pojawia się seria jaśniejszych i ciemniejszych prążków, z których środkowy jest jaśniejszy niż pozostałe. Patrząc uważnie, można zauważyć, że prążki są równomiernie oddalone od siebie i tworzą tzw. wzór interferencyjny. To spektakularny taniec światła, w trakcie którego dla światła białego pojawia się kolorowa mozaika prążków, tańczących i przesuwających się, jakby były żywe. A zatem światło plus światło to może być ciemność. Coś takiego w świecie obiektów materialnych jest niemożliwe. Paradoksalnie później Heinrich Hertz, słynny odkrywca fal elektromagnetycznych, przeprowadził kolejny dowód na korpuskularny charakter światła. To paradoks, odkrywając efekt fotoelektryczny, czyli zjawisko, w którym światło wywołuje uwalnianie elektronów z metalu.
co wskazywało na istnienie cząstek światła, później znanych jako fotony. Te odkrycia wprowadziły ostatecznie pojęcie dualizmu światła. Światło to zarówno cząstki, jak i fale. Następnie teoria dualizmu światła i paradoksy z nią związane przyczyniły się do powstania mechaniki kwantowej. Poprawne wyjaśnienie zjawisk fizycznych związanych ze światłem, to jest zjawisk elektromagnetycznych, zaprowadziło Alberta Einsteina do rewolucyjnej, szczególnej teorii względności. Największą tajemnicą okazała się niezmiennicza, święta prędkość światła w próżni. Szczególna teoria względności i ogólna teoria względności, czyli teoria grawitacji, były rewolucyjnymi odkryciami w dziedzinie nauki, zmieniając kompletnie nasze postrzeganie czasu i przestrzeni. Prędkość światła jest niezmiennicza dla każdego obserwatora inercjalnego i wynosi w próżni około 300 000 kilometrów na sekundę, to jest 299 792 458 metrów na sekundę. Wszelkie pomiary czasu i odległości są relatywne, a prędkość światła stanowi fundamentalną stałą. Oznacza to, że czas płynie wolniej dla szybko poruszających się obiektów z punktu widzenia obserwatora nieruchomego. Z kolei dla fotonów, które nie posiadają masy spoczynkowej i poruszają się z prędkością światła w próżni, czas nie istnieje. Dla nich jest zawsze tylko teraz. W drugiej monumentalnej teorii Alberta Einsteina, teorii grawitacji, światło ulega zakrzywieniu w obecności dużych mas, co zostało potwierdzone dla Słońca podczas pomiarów Artura Eddingtona w trakcie słynnej ekspedycji do Afryki Równikowej w 1919 roku. Ogólna teoria względności wykazała, że czas płynie wolniej w silnym polu grawitacyjnym, co też prowadzi do efektu dylatacji czasu. To oznacza na przykład, że broda na twarzy osoby znajdującej się w silnym polu grawitacyjnym będzie się starzeć wolniej niż włosy na jej głowie. Grawitacja okazuje się efektem geometrycznym czasoprzestrzeni. Pod wpływem dużej masy deformacji ulega zarówno przestrzeń, stąd efekt siły przyciągania, jak i czas. Obok teorii względności, rewolucją w fizyce XX wieku była teoria kwantów, stworzona przez Maxa Plancka i Alberta Einsteina z badań nad światłem. Początkiem był problem teoretycznego opisania świecenia ciał. Teoria klasyczna, falowa, Maxwella kompletnie zawodziła. Konieczne było wprowadzenie szokującej wtedy kwantyzacji energii promieniowania, czyli światła. Jednym z fundamentalnych elementów teorii kwantowej jest pojęcie emisji spontanicznej. Na tym zjawisku opiera się istota działania laserów. Laser jest urządzeniem, które generuje spójną wiązkę światła, którą możemy skoncentrować w pewnym określonym kierunku do małej plamki świetlnej, a także fotony tego światła, które są emitowane przez laser, są identyczne. One mają identyczną fazę, energię, polaryzację i ten sam kierunek. W związku z tym to odróżnia światło laserowe, koherentne od promieniowania np. słonecznego czy generowanego przez żarówkę czy świetlówkę. Każdy laser składa się z trzech podstawowych elementów. Ośrodka aktywnego, czyli atomów, które będziemy wzbudzać, tak zwanego rezonatora optycznego, czyli w najprostszym układzie dwóch zwierciadeł, które otaczają ten ośrodek aktywny. I trzecia rzecz to źródło energii, którym pobudzimy atomy pierwiastka w ośrodku aktywnym. Szczególnym rodzajem lasera jest laser impulsowy, to znaczy taki, który generuje ciąg równo oddalonych od siebie impulsów, zamiast wiązki ciągłej, to znaczy takiej, która ma stałą moc w czasie. Impulsy z takiego lasera mogą mieć naprawdę bardzo krótki czas trwania, rzędu pojedynczych femtosekund. Femtosekunda to jest 1 biliardowa część sekundy, to znaczy to tak jakbyśmy sekundę podzielili najpierw na miliard, a potem tą 1 miliardową jeszcze na milion.
to jest femtosekunda. Są to absolutnie najkrótsze zdarzenia, jakie w ogóle jest w stanie człowiek sztucznie wytworzyć. Szczególną cechą laserów femtosekundowych jest ich szerokie widmo i to widmo tych impulsów składa się tak naprawdę z ciągu dyskretnych linii równo od siebie oddalonych w dziedzinie częstotliwości. Czyli taki laser femtosekundowy jest tak jakby laserem, który ma w sobie setki, tysiące, a nawet miliony indywidualnych laserów, które są ze sobą zsynchronizowane. I taka linijka tworzy optyczny grzebień częstotliwości. Takim optycznym grzebieniem częstotliwości jesteśmy w stanie zmierzyć częstotliwości światła. I możemy to robić bardzo precyzyjnie, gdyż odstęp między pojedynczymi zębami grzebienia jest rzeczą, którą jesteśmy w stanie stabilizować i bardzo dokładnie mierzyć. Optyczny grzebień częstotliwości jest podstawowym składnikiem zegara optyczno-atomowego, który jest obecnie najdokładniejszym wzorcem czasu, jaki jesteśmy w stanie zbudować. Dzięki tej precyzji optycznego grzebienia częstotliwości taki zegar optyczno-atomowy ma dokładność taką, że spóźnia się mniej więcej 1 sekundę na 30 miliardów lat. Oznacza to, że gdybyśmy włączyli taki zegar w momencie Wielkiego Wybuchu, w momencie powstania Wszechświata, to do dzisiaj on spóźniłby się mniej niż pół sekundy. Dzięki światłu możemy eksplorować kosmos i odkrywać tajemnice Wszechświata. Optyczne grzebienie częstotliwości są wykorzystywane na przykład w poszukiwaniu egzoplanet, czyli planet poza naszym Układem Słonecznym. Poszukiwanie takich planet jest dość problematyczne, ponieważ ich bezpośrednio teleskopami nie widzimy, ponieważ są ciemne. Dlatego obserwuje się światło emitowane przez gwiazdy, przykładając tą linijkę częstotliwości do światła wyemitowanego przez gwiazdę, jesteśmy w stanie dokładnie zmierzyć częstotliwość i jesteśmy w stanie zobaczyć pewne zmiany częstotliwości, które zachodzą w wyniku efektu Dopplera, który jest wywołany krążeniem planety wokół danej gwiazdy. Lasery mogą nam pomóc również w stwierdzeniu, czy na danej planecie może potencjalnie znajdować się życie. Dzieje się tak dlatego, gdyż możemy wykorzystać laser w tak zwanej spektroskopii absorpcyjnej. Każda molekuła czy atom ma pewne unikalne linie absorpcyjne, to znaczy pochłania pewne specyficzne dla siebie długości fali światła. To są takie odciski palca, jak my to mówimy, ponieważ każda molekuła ma swój indywidualny odcisk palca i w ten sposób jesteśmy w stanie po absorpcji rozpoznać, czy w składzie molekularnym danego gazu znajdują się pewne związki chemiczne. I wykorzystując optyczne grzebienie częstotliwości, jesteśmy w stanie mierzyć składy atmosfer planet znajdujących się poza naszym Układem Słonecznym. Wszechświat pozostaje dla nas zagadką. Reprezentuje ją ciemność w różnych aspektach. Czym jest ciemna materia? Czym jest ciemna energia? Co jest źródłem tajemniczych sygnałów kosmicznych? Jak powstały pierwsze galaktyki? Myśl o poszukiwaniu innej Ziemi, takiej jak nasza, karmi naszą wyobraźnię od dawna. Myśleli o niej Giordano Bruno czy Johannes Kepler. Nasza wiedza dotycząca egzoplanet jest jak puzzle, które staramy się ułożyć w logiczny obrazek, aby zrozumieć, jak działa Wszechświat. Ale czy znajdziemy odpowiedź na pytanie, czy jesteśmy sami w kosmosie? Czy uda nam się znaleźć Ziemię 2.0, na której mogą istnieć warunki sprzyjające życiu? Naszym jedynym narzędziem jest właśnie światło.